No, termometr pokazuje 4 stopnie zewnętrznej temperatury, ale tutaj jeszcze szron na prezencie. Zresztą tu na liściach też. No to trzeba, pierwsze co trzeba zrobić rano, to wstawić wodę do gotowania, żeby zrobiła się kawa. No, woda była całą noc na zewnątrz, nie zamarzła, znaczy dużego mrozu nie było. Dobrze. No, to zostały jeszcze chyba 3 śniadania. Dzisiaj sobota, niedziela, poniedziałek. Tak, 3. O, kawy wystarczy. Nawet na więcej. 4 do 5 jeszcze chyba kawy dałoby radę zrobić. No to do tego do tej kanapki to te zjęte kabanosy. Dobrze, wszystko jest. No. Woda się zagotowała. To można zaczynać śniadanie.
Namiot kąpielowy suszy się. Dobrze. A tutaj na radyjko. Chcę włączyć. Ale musi być na słuchawce, żeby na YouTube nie pojawiła się jakaś muzyka. Dobrze. Śmieci. Widać, że sezon wędkarski jeszcze się nie rozpoczął tutaj. Chociaż kiedyś było tak, że był przepis, że na wodach, na jeziorach, tak, z łódki można było łowić dopiero chyba od 1 kwietnia. Nie jestem pewny, czy od 1 czy od 1 maja, ale chyba od 1 kwietnia. Nie wiem, czy chodziło o temperaturę wody, czy inne względy. Ale nad jeziorem Wielewskim widziałem, że łowili z łódki. No, powoli słońce zaczyna tu operować poważnie, już 85 W. Na początku było tam 10 chyba. O, nie ten kubek. No, trochę się opuściłem w tych opowieściach morskich, bo tak jak się przejeżdża z miejsca na miejsce szybko, to no, zwykle mniej czasu jest i trzeba się szybciej pakować. Ale dzisiaj mam czas, bo zostaję na tym miejscu, więc mogę coś poopowiadać. No i dzisiaj chciałem powiedzieć o takim zjawisku w shippingu, jakim są stowaways, czyli pasażerowie na gapę. No, pasażerowie na gapę
byli chyba od zarania dziejów i do tej pory są. Z różnym nasileniem się to przejawia w różnych krajach też. Kiedyś pracowałem na statku, który kursował dosyć regularnie. Nie cały czas, ale dosyć regularnie między Algierią a Stanami Zjednoczonymi. No i tam w zasadzie chyba wszyscy wiedzieli, że jeżeli my to ładujemy ładunek w tym porcie algierskim, to ten ładunek przeznaczony jest do USA. Dlatego też byliśmy celem dla ewentualnych tych chętnych do przedostania się do Stanów Zjednoczonych. Tam zawsze po wyjściu z portu robiło się przeszukanie statku, ale chyba te przeszukanie kiepsko zostało zrobione. Ja zamustrowałem na ten statek już po wyjściu z Algierii w drodze do Stanów Zjednoczonych. Tu w Gibraltarze wsiedliśmy po drodze niejako, kiedy statek przepływał. Motorówką nas podwieziono. Kilku członków załogi, kilku zeszło i dosłownie na drugi dzień po minięciu Gibraltaru ujawniło się 2 Algierczyków. No już raczej trudno było zawracać, żeby ich oddać. No, oni tam specjalnie czekają kilka dni, żeby nie opłacało się wracać. No i oni najpierw ich zamknięto w takiej kabinie nieużywanej. Trochę tam kapitan ich tam przesłuchiwał. To była norweska firma i cała góra, że tak powiem, czyli kapitan, pierwszy oficer, pierwszy mechanik i drugi mechanik. 4 osoby to byli Norwegowie. No i ten kapitan ich tam przesłuchiwał, co, jak, jakieś dokumenty, jakieś tam informacje otrzymał. No i teraz była kwestia, co z nimi zrobić. Nie wiem, który z tych Norwegów wpadł na pomysł, że skoro już są, to trzeba ich zatrudnić. No i rzeczywiście zaczęli pracować zarówno na pokładzie, jak i w maszynie. Po prostu wykonywali takie najbrudniejsze prace. Chodziło głównie o czyszczenie różnych rzeczy, o wchodzenie w zakamarki i tam właśnie mycie w maszynie różnych zakamarków, zwłaszcza pod podłogą maszynową, ale również na pokładzie czyścili ślady smarów z pokładów, zwłaszcza dookoła wind, ponieważ liny tam były stalowe, smarowane, ale często jak przy cieplejszej pogodzie tam ten smar kapał pod windę i tam trudno było się dostać. Oni tam wchodzili, myli to, czyścili. No i to był błąd, duży błąd. I to nie chodzi tu o jakieś prawa człowieka, nie, absolutnie. Otóż
jak dopłynęliśmy do Stanów Zjednoczonych, to przed wejściem do portu zakuto ich w kajdanki. Na statku są kajdanki, tak, takie awaryjne. Zakuto ich w kajdanki i zamknięto w tym, w jednej kabinie, ale już innej niż poprzednio byli. Na pokładzie, na którym załoga mieszkała. No i w trakcie wyładunku załoga jest dosyć zajęta, bo to był ładunek płynny i tam dużo ludzi trzeba do obsługi wszystkiego, dużo uwagi trzeba poświęcić. No i oczywiście też trzeba wyjść, jakieś zakupy zrobić, tak? Więc załoga była mocno zaabsorbowana i nikt tam nie pilnował specjalnie, nie patrzył. A oni, właśnie pracując w maszynie i na pokładzie, zaopatrzyli się w narzędzia. Po prostu skompletowali sobie narzędzia i kiedy byli zamknięci w tej kabinie, rozkręcili te drzwi śrubokrętami i tam jakimiś młotkami i w nocy zbiegli ze statku. Zbiegli ze statku, rano właśnie kiedy ktoś tam poszedł dostarczyć im śniadanie, okazało się, że nie ma. Wszczęto poszukiwania najpierw na statku, skoro nie znaleziono na statku, to powiadomiono policję amerykańską, która dosyć szybko ich znalazła. Tego samego dnia, tam w ciągu paru godzin. Myślę, że w znalezieniu ich pomógł im fakt, że nie zdołali sobie tych kajdanek zdjąć. Po prostu biegali w tych kajdankach. Jeden, uciekając przed policją, wskoczył do wody i mało się nie utopił. Po prostu ciężko się pływa ze skutymi rękoma. Oczywiście wprawny pływak nie ma problemu z tym, żeby bez rąk płynąć. Oczywiście nie ma, tylko że widocznie nie był tak wprawnym pływakiem, jak mu się zdawało, bo prawie że się utopił, tam policja go wyłowiła z tej wody. No i jak przywieźli z powrotem na statek, to już nie w kabinie, nie trzymaliśmy ich w kabinie, tylko takim w maszynie był taki składzik ogrodzony stalową siatką, zamykany na kłódkę. Ale widać było na przestrzał, tak? Czyli, że widać było dokładnie, co oni tam robią. Każdy, kto przychodził, widział. Ale już władze amerykańskie stwierdziły, że skoro nie upilnowaliśmy ich raz, to teraz oni będą pilnować. I jeden policjant cały czas tam na krzesełku sobie siedział przy tym magazynku. Oczywiście płacił za to statek, czyli armator. I tak minął postój w Stanach Zjednoczonych. Potem popłynęliśmy do Europy. Prawdopodobnie Holandia to była. Nie pamiętam. Tak, chyba Holandia. Może Belgia. Gdzieś tam jakiś kraj Beneluxu. No i już Aha. I strona amerykańska dostarczyła statkowi za drobną opłatą kajdanki takie zespolone, czyli na ręce i nogi połączone łańcuchem.
tak żeby trudno było biec w takich. No i one, te kajdanki zostały na statku. I jak zatrzymaliśmy się w tym holenderskim porcie, to oczywiście zostali oni skuci tymi amerykańskimi kajdankami i również zamknięci tam chyba jednak w jakiejś kabinie. Nie pamiętam dokładnie, czy to było w tym magazynku, czy w kabinie, ale znów zostali zamknięci i te kajdanki były zaczepione o coś, że trudno było sobie wyobrazić, żeby tym razem udało im się uciec. No ale jednak udało im się. Tyle, że wachta co jakiś czas sprawdzała, czy są w tej kabinie. Więc już byliśmy bardziej czujni. No i możecie sobie wyobrazić, że te kajdanki amerykańskie otworzyli sobie. Tych statkowych, które wcześniej mieli założone, nie mogli otworzyć, a te amerykańskie otworzyli, zrzucili te kajdanki i wydostali się z tej kabiny. No ale po prostu dosyć szybko to stwierdzono, więc jeszcze nie zdołali zbiec ze statku. No i zaczęły się poszukiwania na statku i no i dosyć szybko znaleźliśmy ich, tak. Schowali się tak pod rurociągami, no bo to statek przewożący paliwa, to tych rur na pokładzie jest mnóstwo. Oni pod tymi rurociągami siedzieli. No Bosman jakich dorwał, strasznie był wściekły, że tutaj z jakimś tam kijem zresztą już ich szukał. Trochę ich tam pookładał, ale to było nic w porównaniu z tym, co się stało, jak ich dostarczyliśmy z powrotem do Algierii, bo właśnie z Algierii, z tej Holandii właśnie poszliśmy z powrotem do tego portu algierskiego, tego samego, na który zaokrętowali. No i tam dopiero policja pokazała, ta algierska, jak się obchodzić z takimi ludźmi. No, aż mi żal się ich zrobiło, jak tam jeszcze na statku zaczęli ich okładać. Okazało się, że oni już drugi czy trzeci raz próbowali uciec. To byli recydywiści. Także znów im się nie udało. Ciekaw jestem dalszych ich losów. Czy w końcu udało im się dotrzeć do Ameryki. No, widzę, że tutaj już słońce jest w takim momencie, gdzie
należałoby zacząć ładować rower. Bo to już bateria, mimo ładowania tego kamery, zobaczcie jak ta kamera wygląda. Ładowanie jej jeszcze się ładuje dobrze. To trzeba podłączyć rower. Dobrze. Ciekawe, że chciałem podłączyć ładowanie w rowerze, mimo że już jest jakiś tam plusik lekki. No, tu plus 8 pokazuje, no to powiedzmy, że plus 4 jest. To mimo wszystko na wyświetlaczu pojawił się napis ogrzej akumulator, czyli jest czujnik temperatury. No, będę ładować tutaj ten rower, tą baterię. No, ale to nie przeszkadza. Zaraz tutaj podłączę. Już zasunąłem to okno, bo teraz będzie dzień, tutaj będzie dużo słońca. To będzie dosyć widno. Dobrze, ale muszę teraz tak, może najpierw posprzątać po śniadaniu, pochować te jedzenia wszystkie. To jeszcze zostało trochę. Dobrze. I teraz tutaj złączyć. To jest kabel, to jest ten. Dobrze. Tutaj mam taki rozdzielacz. Więc tu podłączymy tą ładowarkę. Jak te kable mogą się tak plątać, no? Kładę i od razu zaplątane. Dobrze. Niech to z drugiej strony jest ten kontakt.
strony, żeby to nie przeszkadzało. Tą ładowarkę tu na dół. Dobrze. No i patrzymy, co się będzie działo. Co się będzie działo z napięciem. No jest spadek duży. No ale no, ładowanie na poziomie 100 W tylko. Więc niedużo. Teraz podłączę tą kamerę. Bardzo mocno spada napięcie, więc spróbuję ze słabszą ładowarką. Ta ma tylko 2 ampery. Więc nie powinna tak obciążać mocno tu akumulatora i inwertera. No, teraz rzeczywiście jest to 0,3 V większe napięcie w sieci, więc widać, że mniej pobiera prądu. Dobrze, jest już powyżej 100, nie ma jeszcze. No niestety tu wszędzie gałęzie są, wszędzie cień gałęzi pada i dlatego tak to zmniejsza wydajność tych paneli. Już się przekonałem rok temu podczas wycieczki nad Wdę, że jak w lesie gdzieś próbowałem ładować rower, to bardzo kiepsko to szło. Dopiero jak otwarta przestrzeń była bez żadnego śladu cienia, to dopiero te panele dawały tyle, ile powinny. No to chyba można powiedzieć, że jestem gotów do wyjazdu. Któraś to godzina? Około 10 już pewnie. No, za 50. To pusta budza. A, jeszcze ten sprzęt do kąpania muszę zwinąć. To zostaje tutaj. Myślę, że okna pozasłaniam, żeby
No, jadę bez wspomagania, żeby zaoszczędzić prądu. O, teraz nie pojadę tam do góry. O, tędy przyjechałem, tak? Ale pojadę tędy. Tu nad samym jeziorem. Tutaj jest droga taka po równym terenie. Nie trzeba się wysilać. O, tutaj byłoby dobre miejsce na biwak. Na tyle, że pochyło, nierówno. Ale odsłonięte dobrze od drzew. Ta droga ma ten mankament, że na jej końcu jest szlaban i tamtędy nie można przeciągnąć przyczepy. O, tu już widać go. No i te korzenie wystające też mocno utrudniają jazdę z przyczepą. A tu tędy można przejechać. A podjazd tutaj też jest stromy. Mniej więcej tak samo stromo jak tam. Więc zysku nie ma specjalnie. Bez wspomagania to trochę trzeba się natrudzić. No i zakupy zrobione. Wracam. Tu jest ten szlaban.
Trzeba ostrożnie. A jeszcze chcę sprawdzić, taki klucz kupiłem do otwierania tych szlabanów. Zobaczę, czy będzie tutaj działał. No działa, czyli w razie czego można otwierać. No i już jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj tak nie widać z daleka, że stacjonuje w tym miejscu. No tutaj to już widać, aczkolwiek nie rzuca się to w oczy. No. A to myślę, że czas się zabrać za jakieś... A, tutaj wody już nie ma. No więc... Opłuczę to warzywa w mineralnych. O, dopiero kupiona, a już tutaj trochę tak jakby miękka. Dobrze. Na początek zrobię sałatkę.
Oj, chyba za mały ten wziąłem, za mały garnek. Ciężko będzie rozmieszać. No, ale może się uda. No, dzisiaj na obiad tu jest węgorz, którego kupiłem w wędzarni u Mańka. Ale dużo tego węgorza, nie wiem czy go zjem całego. Na początek ten kawałek, a później ewentualnie drugi. Świeżo ułędzony, pachnący. Trzeba go jeszcze przepołowić bardziej. Weźmy worek na śmieci. Niech się tam parzy. No jak wino, to i kieliszki potrzebne są. A przynajmniej jeden. Nie będę za szybko chować, bo jeszcze się pewnie przyda. Dobrze. No dobra, to teraz tylko sałatkę wymieszać. I można konsumować taki obiad na zimno. Dobra, nie będę więcej mieszał, bo skoro do tej pory się nie wylało nic, to dobrze. Bardzo dobra sałatka. Muszę pochwalić kucharza. Chleb z piekarni w Wielkim Klinczu.
No to stestujmy, jak tam Maniek będzie. Znakomicie będzie. Czuję olchę i czereśnie. O, jeszcze trochę. Raz, że ryba znakomita, tak? A dwa, że dobrze uwędzona. Jadłem wiele ryb. Nigdy nie miałem problemu z ośćmi. Tylko raz ość mi się wbiła w gardło. Tkwiła tam parę dni. I to była ość z węgorza, gdzie ma mało i dosyć miękkie ości. Naprawdę bardzo dziwne to było. No, posiłek był prosty i smaczny, no ale niestety, żeby umyć te gary tłuste, będę musiał chyba wodę zagotować, bo bardzo tłuste i talerz i ten garnek. Tak cały czas ręcznikiem tylko wycierać to chyba nie jest dobry sposób. No, ta bateria roweru naładowała się i teraz mam nadmiar prądu. Ale zaraz wezmę laptopa i trochę segregację filmów zrobię. Co prawda dużo prądu laptop nie bierze. Ach, jeszcze ten. Chyba muszę zrobić tutaj film z dronem, żeby pokazać, jak tu wygląda to miejsce z lotu ptaka.
Zrobiłem ujęcie z drona. Dobrze jest tutaj. Chyba dobrze wyszło. Jeszcze zobaczę koniec. No, 18 się zbliża. Pora na jakiś podwieczorek. Jakąś herbatę. Tu mam chyba jakiś jogurt. Trzeba by zjeść go. Owoce, no. No, teraz coś na deser.
Gdzieś miałem tu czekoladę. Chyba jednak nie tutaj. Tutaj. A dzisiaj wyjątkowo wcześniej idę spać, bo jest 20:30. No ale to tylko tak się zdaje, że wcześniej, ponieważ dzisiaj w nocy będzie czas przesunięty na czas letni, więc jest godzina późniejsza. Przesuniętego czasu mamy już 21:30, czyli to taka godzina, jak normalnie szedłem spać w poprzednie dni. I jak normalnie budziłem się około 6:00, to jutro już będzie 7:00. Więc do zobaczenia w niedzielę 29 marca.